Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałabym pociągnąć temat oczywiście relacji, ciąg dalszy, odpowiedzieć na jedno z pytań, na które odpowiedziałam oczywiście w komentarzu, ale tam jest wciąż za mało. Tam jest wciąż za mało i dużo można by było tak naprawdę na ten temat mówić, jeśli chodzi właśnie o relacje, o komunikowanie swoich potrzeb, swojej prawdy. Bo o tym będę chciała teraz mówić, właśnie odpowiedzieć na to pytanie, ujmując pytania też z komentarza. Będę chciała również powiedzieć o naszych, jak reagować na reakcje, jak reagować na reakcję osoby, której komunikujemy, jak reagować. Wiecie co, chciałabym tutaj zawrzeć dużo tak naprawdę, ale dużo chciałabym opowiedzieć, ale nie chcę nie wiadomo jak tutaj rozwlekać tego tematu, więc postaram się w takiej w miarę pigułce to wszystko zebrać i przedstawić. Tym bardziej, że ostatnio miałam pewne doświadczenia, pewne sytuacje, które pokazały mi właśnie te momenty, w których przyjrzałam się właśnie tym momentom, w których my unikamy okazji do zaleczania swoich traum, do uwalniania się z lęków, które nami zarządzają, które zarządzają całym naszym życiem. I o tych sytuacjach też będę chciała tutaj Wam opowiedzieć, tak żeby w praktyczny sposób Wam pokazać to jakby poruszanie się sobą w interakcjach z drugimi ludźmi, z tymi osobami w naszym najbliższym otoczeniu. I tak, to pytanie jest zawarte pod jednym z ostatnich filmów, jest tak naprawdę bardzo ważne i problem jakby tutaj zawarty nie jest odosobniony. Więc bardzo Ci dziękuję, Mamis 5561. Dziękuję Ci bardzo za Twoją ciekawość, za chęć poznania innych perspektyw, za to, że za ten cały komentarz tak naprawdę, bo tak jak już powiedziałam, nie jesteś odosobniona w tym. Mi też się to przydarzyło i jakby czuję bardzo to, o czym tutaj piszesz. I tak, psychologowie mówią, żeby komunikować wprost o swoich potrzebach. Partner wyuczony na terapiach pisał do mnie wiadomość, czy może przyjechać do mnie na seks, bo mu się chce i sperma mu się rzuca na mózg. Czy taka forma bezpośredniej komunikacji jest odpowiednia? No nie, to jest, tutaj od razu odpowiem, to jest po prostu przedmiotowe traktowanie Ciebie. To jest przedmiotowe traktowanie Ciebie, po prostu. Tutaj nie ma żadnej miłości, tutaj nie ma widzenia drugiego człowieka, tylko jest widzenie przedmiotu, który może mi dać pewną ulgę. I czy ja powinnam się zgodzić i mu dać? Mam poratować partnera w potrzebie, taki seks na telefon, pomimo że ja nie mam na taki seks ochoty już od kilku lat. Jeśli nie zgadzam się na seks, to zaczynają się przepychanki, werbalne wymuszanie, bo cytuję, dorosły mężczyzna ma potrzeby. Dorosły mężczyzna nie zachowuje się w ten sposób i nie komunikuje nawet swoich potrzeb w ten sposób. Dorosły mężczyzna tutaj nie ma dorosłego mężczyzny. Dorosły mężczyzna umie zatroszczyć się o swoje potrzeby, a potrzeby w relacji są potrzeby jakby te seksualne, powinny być komunikowane już od samego początku, gdy ludzie się poznają, bo tutaj coś musiało zostać przeoczone na samym początku. Coś musiało zostać przeoczone, coś musiało zostać niedopowiedziane, ukryte, zbagatelizowane,
Dlaczego? Z lęku przed utratą relacji, z lęku przed tym, że będę sama znowu. Więc tam, gdzie wybieramy z lęku, to wybieramy przeciwko sobie i wybieramy na dłuższą metę przeciwko związkowi tak naprawdę. Bo tak jak już odpowiedziałam też wcześniej w komentarzu, że w momencie, kiedy w relacji kobieta poddaje siebie mężczyźnie, czyli jest na każdą jego potrzebę, nie stawia granic, jakby jest na każde jego zawołanie, to w tym samym momencie na poziomie podświadomym mężczyzna traci zainteresowanie tą kobietą, traci do niej szacunek. Zainteresowanie mam na myśli jako takiego partnera do życia tak naprawdę, bo tu ta utrata szacunku spowoduje, że partner będzie traktował ją coraz gorzej, będzie zwracał się coraz tak niefajnie, no będzie ją traktował totalnie przedmiotowo, nie będzie stanowiła dla niego żadnej jakiejś takiej wartości ogólnie, tylko będzie zabawką, która będzie pomagała mu właśnie odreagowywać, zwalniać napięcie, dawać ulgę i zaspokajać te potrzeby właśnie seksualne. Nic więcej. Tutaj to nie jest relacja w gruncie rzeczy. To nie jest relacja, to jest układ, na który się zgodziłaś. Na który się zgodziłaś tak naprawdę, bo nikt nas do niczego nie może zmusić. Nikt. Nikt i nic nie może nas do niczego zmusić. Jeśli chodzi o te związki, jeśli chodzi o o to, co się wydarza w relacji, o to co jest to komunikowanie tych potrzeb, to jest jedna rzecz. Natomiast szacunek do drugiej strony i do tego, jakie ona ma możliwości, jakie ona ma potrzeby, jakie ona ma predyspozycje, to jest druga rzecz. Więc to, że ktoś komunikuje ci, że ma takie potrzeby, to nie znaczy, że ty masz się na to zgadzać, bo on komunikuje. Bo teraz to ty masz popatrzeć na siebie, to ty masz się zwrócić tutaj do siebie, czy mi to gra, czy to jest w zgodzie ze mną, czy to jest moje, czy to jest dla mnie, czy to mnie, co mi to tak naprawdę robi i co mi to tak naprawdę daje. Kim ja jestem dla samej siebie w związku z tym, jak ja się zgodzę. Co się wydarza we mnie w momentach, kiedy ja mówię tak? Co czuję? Jak już powiedziałam wcześniej, jakiekolwiek decyzje, najmniejsze nawet, jeśli podejmujemy z lęku, z utraty, z lęku przed utratą relacji, to wcześniej czy później ta relacja i tak nie wyjdzie. Nie ma tam bazy, nie ma bazy, więc nie ma szans. Jest też coś takiego, ja to też już mówiłam w którymś z filmów, że żadna osoba w twoim życiu nie jest przypadkowa. I to, że ty akurat trafiłaś na takiego mężczyznę i schemat się powtarza. Jeśli schemat się powtarza, to ewidentnie świat cały czas puka do ciebie i mówi: hej, zobacz, nadal nie widzisz, patrz, teraz ten. I nadal robisz to samo. Co robisz to samo? Jeśli cały czas w relacjach wszystko się odtwarza tak samo, tylko zmieniają się osoby, czyli sztuka cały czas gra, sztuka jest odgrywana taka sama, tylko zmieniają się aktorzy w sztuce.
i ty odczuwasz, przeżywasz te same emocje. Więc przyjrzałabym się tak z lotu ptaka na te wszystkie moje relacje i zobaczyłabym, sprawdziłabym, poszukałabym, w których momentach ja, bo to są te momenty takie, gdzie właśnie ty wybierasz z lęku. Jeśli ty to będziesz umieć rozpoznawać w sobie poprzez to, jak twoje ciało reaguje, czyli skurcz w brzuchu, taka niewygoda, taki dyskomfort, że nie, jest opór przed powiedzeniem tak, ale ty mówisz tak, bo ze względu na to, na ten lęk przed utratą, ze względu na to, że żeby jakby nie roztrząsać problemu, aby tylko było bezpiecznie, aby tylko było cicho. To są jedne z naszych mechanizmów ogólnie przetrwania. To są jedne z mechanizmów przetrwania, dziecięcych mechanizmów przetrwania, które powielamy w naszym życiu dorosłym, w relacjach partnerskich. I najlepiej sprawdzić to właśnie, tak jak już powiedziałam, z lotu ptaka, przyglądając się moim poprzednim relacjom i szukając tych momentów właśnie, w tych momentów, gdzie powinnam już była zareagować inaczej. Inaczej nie znaczy, że się wycofać, nie znaczy, że zostawić relację, tylko postawić na siebie, czyli postawić mimo lęku, bo ten lęk na początku będzie. Na początku, jak ty już w końcu zdecydujesz się być w relacji tak naprawdę żywo, tak naprawdę świadomie, tak naprawdę, że już chcesz czegoś innego, po prostu nie chcesz już tak, to nie możesz działać tak samo. Musisz działać mimo lęku. Musisz działać przeciwnie niż do tej pory działałaś. Czyli jeśli w danym momencie czułaś ten lęk, a powiedziałaś tak, to tutaj masz powiedzieć nie. Nie, bo nie czuję się z tym dobrze, ja odczuwam to tak i mówisz tą swoją prawdę, mówisz to, co czujesz. To, co czujesz. Dosłownie to, co czujesz. To jest to, jak należy komunikować swoją prawdę. Bo teraz, zależnie od tego, na jakim etapie jest dana relacja, to mogą być różne tutaj scenariusze się odgrywać, tak? I ja sobie tutaj zapisałam kilka punktów, żeby za bardzo nie odbiegać od tematu i żeby siebie jakby tutaj sprawdzać, czy wszystko mówię. Inaczej będzie, gdy związek się zaczyna, a inaczej będzie, gdy związek już trwa kilka lat, a ty wprowadzasz zmianę, ty już chcesz inaczej. Tu będą totalnie inne scenariusze i totalnie różnie może być, bo to też zależy od tego, na ile druga strona jest gotowa dosłownie przyjąć to, co mówisz, uznać to, zaakceptować, uszanować i wejść w jakiś dialog, w którym dojdziecie do jakichś rozwiązań. Bo może być znowu inny scenariusz, gdzie w już takim związku, który trwa kilka lat, ta druga strona będzie po prostu agresywna, bo to nie będzie dla niej wygodne i będzie atakowała, nazywając cię jakoś. Nie będzie mówiła tak naprawdę tego, co czuje, tylko to, co czuje, będzie się werbalizować poprzez nazywanie cię jakoś. W taki sposób, żeby ciebie oczywiście zabolało, bo to jest obrona. To jest obrona, jednocześnie atak. Przed tym, że jest mi niewygodnie z tym, co mówisz. Zależnie od tego, na ile ta druga strona będzie umiała cię przyjąć i czy w ogóle będzie chciała cię przyjąć taką inną, taką, która stawia granice, taką, która nie zgadza się już na pewne rzeczy, nie pójdzie na jakieś kompromisy, na które do tej pory się zgadzałaś lub zgadzałeś, więc to wówczas ta druga strona
ma właśnie jakby różne metody reagowania z tym, żeby ten dyskomfort, który w związku z tym, co słyszy, nie był taki trudny, bolesny, niewygodny po prostu. Niewygodny. To jest po prostu niewygodne usłyszeć pewną prawdę z ust osoby, która do tej pory tej prawdy nie mówiła, która do tej pory grała według scenariusza tej osoby, a nie mówiła z siebie. Więc tutaj trzeba też wystać. Tutaj trzeba siły. Tutaj trzeba siły i odwagi. Bo na ile nie pójdziesz w wygodę, na ile nie pójdziesz za wygodą, czyli za tym, żeby dobra, niech już będzie. To jest takie to zamiatanie pod dywan, bo to też jest takie reagowanie jeszcze za dziecka, bo gdy oboje rodziców stawiało nas w takim poczuciu, że robię coś nie tak i widząc ich reakcje, słysząc ich słowa, które były dla nas bardzo nieprzyjemne, niewygodne, to samo w życiu dorosłym, jakby te odczucia, które mamy w tych dialogach, w takich właśnie, gdzie mówimy już ze swojej prawdy, i to będzie jakby nas logowało do tego z przeszłości. I tu nie możesz reagować już jak dziecko. Jeśli tylko wytrwasz, jeśli tylko postawisz na swoje, na siebie, na nowe i nie pójdziesz po dziecięcym schemacie, tylko po dorosłemu, bo ty masz na to siłę. Ty naprawdę masz na to siłę. I ty masz na to, tu nawet nie ma mowy o odwadze, bo ta odwaga w gruncie rzeczy jest później. Jeśli ty wykażesz się tą siłą, tą determinacją do tego, że chcesz inaczej, chcesz inne, to nieważne, co będzie się tutaj działo wokół ciebie, nieważne. Jeśli ty to wytrwasz, jeśli ty to wytrzymasz raz, drugi, trzeci, to każdy kolejny będzie cię tylko w tym umacniać. I zależnie od tego, jak druga strona właśnie będzie jakby, co jest dla niej ważne, tak? Co się dla niej liczy. Czy liczy się dla niej ta wygoda, która była wcześniej w tym układzie, w jakim to trwało, ta relacja, czy będzie dla niej ważne, bo ta wygoda to jest właśnie to przyzwyczajenie, to są te nawyki, że wszystko jest przewidywalne, że tu zrobione, tu posprzątane, tu ugotowane, no wszystko jest przewidywalne, wszystko jest przewidywalne przede wszystkim i to nas tak bardzo trzyma ze sobą, że nie chcemy w nowe, które jest nieprzewidywalne. A nowe, nieprzewidywalne jest ogólnie dla umysłu, dlatego jakby ogólnie dla umysłu tam od razu odpala się taki mechanizm z gadziego mózgu, można by rzec, że jeśli to jest nowe, jest nieprzewidywalne, to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne, więc tym samym odpalą się wszystkie te mechanizmy, którymi do tej pory twój umysł funkcjonował, gdzie to uczucie tego dyskomfortu, które dla umysłu jest oczywiście informacją, jest niebezpiecznie, włączamy teraz, dobra, ugłaskujemy, dobra, wycofujemy się, dobra, żeby tylko było. To jeśli ty to wytrzymasz, jeśli ty to przetrwasz raz, drugi, trzeci, to z każdym razem to uczucie, które będzie się w tobie rodziło, ten szacunek, który będzie się w tobie budził do ciebie samej, do ciebie samego, to będzie twoim paliwem do tego, żeby już nigdy więcej nie stawiać tej drugiej strony, potrzeb drugiej strony nad swoje potrzeby.
Dlatego to jest takie ważne, aby to przetrwać